Cześć, tu Basia. Witam Was ponownie na Walizka i Aparat. Jesteśmy w Liverpoolu, ale to nie jest nasza destynacja. Tym razem wybieramy się do Belfastu i później Dublina. Jednak do Belfastu nie będziemy lecieć samolotem. Po co sobie ułatwiać życie? Do Liverpoolu przyjechałyśmy pociągiem i stąd popłyniemy nocnym promem. Najpierw podjeżdżamy kolejką podmiejską do Birkenhead, gdzie czekamy w terminalu na nasz prom odchodzący już po zachodzie słońca. Trzeba pamiętać, żeby się tutaj zjawić przynajmniej godzinę przed jego odpłynięciem. No troszkę to trwało, ale jesteśmy już w naszej kabinie na pokładzie numer 9 i będziemy płynąć nocnym promem mniej więcej jakieś 8 godzin. Na tym promie jesteśmy w linii Stena. Można sobie wykupić kabinę, jest to opcjonalne na noc. Tutaj może się zmieścić aż 4 osoby, czyli mamy dość dużo miejsca. Można wykupić sobie taką z oknem albo bez, my mamy bez. No i tak w sumie płyniemy w nocy, więc niespecjalnie coś będziemy widzieć. To my już idziemy teraz spać na te parę godzin, więc do zobaczenia rano w Belfaście. No i dzień dobry. Mamy poranne śniadanie jeszcze przed dopłynięciem do Belfastu o godzinie 5 coś. Trochę dziwnie się tutaj spało. No więc dojechałyśmy już w końcu do Belfastu i jesteśmy tutaj przed pięknym urzędem miejskim, który akurat teraz jest super przystrojony na Halloween. Pod koniec XIX wieku Belfast uzyskał status miasta, city. Z tej okazji uzgodniono powstanie ratusza, mającego podkreślić znaczenie miasta. O tak wczesnej porannej godzinie Belfast jeszcze jest dość opustoszały, a większość miejsc jest zamknięta. Udajemy się więc nad rzekę Legan, zobaczyć tak zwaną dużą rybę. Na godzinę 9 mamy kupione bilety do Muzeum Titanica. Z centrum można dojechać autobusem tam, ale ponieważ mamy jeszcze czas, więc się przyjdziemy, zajmuje to tak pół godziny drogi. Już po drodze widzimy nawiązania do słynnego transatlantyku oraz innych statków zbudowanych w tutejszej stoczni. Zbliżając się już do muzeum, widzimy niezwykłą metalową instalację. Ma ona za zadanie upamiętniać pracowników tutejszej stoczni. Muzeum Titanica to muzeum opowiadające historię statku, ale także ludzi, którzy go budowali i miasta, w którym powstał. W drugiej połowie XIX wieku liczba mieszkańców Belfastu zaczęła gwałtownie rosnąć. Powstawały liczne nowe fabryki i stocznia. Produkcja lnu oraz jego eksport była jedną z największych na świecie. Praca w fabrykach przy produkcji lnu, a także lin była słabo opłacana i trwała przez 6 dni w tygodniu przez niemal 12 godzin. W muzeum wagonik kolejki zabiera nas na przejażdżkę, pokazując nam, jak wyglądała stocznia, w której budowano Titanica. Stocznia Harland & Wolff miała bardzo dobrą renomę. Ich statki miały świetną jakość. Podpisali oni umowę z linią White Star na budowę 3 statków. Drugim z nich miał być Titanic.
Titanic opuścił Belfast 2 kwietnia 1912 roku, a wyruszył w swój dziewiczy rejs Southampton 10 kwietnia. Na pokładzie statku znajdowało się 1517 pasażerów plus 708 członków załogi. Pierwsza, druga i trzecia klasa były oddzielone i wyglądały znacząco inaczej. Pierwsza klasa była super luksusowa. Pomieszczenia trzeciej klasy wydawały się dość skromne w porównaniu do pierwszej i drugiej, ale przewyższały jednak komfortem pomieszczenia trzeciej klasy na innych statkach z tego okresu. Znajdujące się tu kabiny były od 2 do 10 osobowych. Posiadały one umywalkę, ale już do toalet trzeba było iść 2 pokłady do góry. 14 kwietnia Titanic otrzymał ostrzeżenie od innych statków o górach lodowych. Wieczorem tego dnia pogoda była bardzo zimna, powietrze było przejrzyste, a wiatr był słaby. O 11:40 dostrzeżono górę lodową. Wydano komendy, cała wstecz, ale nie udało się uniknąć zderzenia. Titanic miał ilość szalup wystarczającą dla około połowy pasażerów, chociaż było to typową praktyką w tym czasie. Na dodatek załoga nie potrafiła przeprowadzić ewakuacji, nie będąc nawet pewną, ile mogą wsadzić osób do danej szalupy. O godzinie 2:20 w nocy statek ostatecznie się zanurzył. Temperatura wody wynosiła wtedy -2 stopnie. Dorothy Gibson, ocalała z katastrofy aktorka, powiedziała: „Nigdy nie zapomnę strasznego płaczu ludzi wpadających do morza i innych, którzy bali się o bliskich. O 4:10 statek Carpathia dopłynął na ratunek. Katastrofę przeżyło tylko 606 osób. Było w tym 61% pasażerów pierwszej klasy i tylko 24% trzeciej. Ponad 50 dzieci straciło życie. Niemal wszystkie były z trzeciej klasy. W cenę wstępu do Muzeum Titanica jest też wliczony mały statek SS Nomadic. Jest to ostatni statek, jaki został z linii White Star. W 1912 roku Nomadic przewiózł na pokład Titanica pasażerów pierwszej i drugiej klasy z portu w Cherbourgu, gdzie Titanic zatrzymał się przed wypłynięciem na wody Atlantyku. Po zatonięciu Titanica Nomadic przewoził pasażerów na inne transatlantyki. Służył w I i II wojnie światowej oraz przez 30 lat był restauracją w Paryżu. Niedawno Nomadic wrócił do Belfastu i został odrestaurowany. Titanic to ważna część historii Belfastu. Jest nawet upamiętniony w tutejszej katedrze. Opuściłyśmy już Belfast i jedziemy autobusem w stronę Dublina. Widać za oknem pogoda nie najlepsza i trochę to skróciło też nasze zwiedzanie Belfastu. Mam nadzieję, że jutro też nie będzie lepsza pogoda. I to już będzie dzisiaj na tyle. Koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Do zobaczenia wkrótce!